Nazywam się Edyta Wiśniewska i reprezentuję Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Wydział Strategii i Przedsiębiorczości po pierwsze zajmuje się obsługą inwestorów, zachęcaniem firm, aby zainwestowały w naszym mieście. Realizujemy również bieżącą obsługę, pomoc i promocję dla firm, które w mieście już funkcjonują. Ponadto opracowujemy strategię rozwoju miasta, w tym w zakresie wspierania przedsiębiorczości, ekosystemu startupów. Realizujemy też liczne projekty edukacyjne z zakresu promocji przedsiębiorczości. Obecnie zasadniczo pracujemy stacjonarnie, jednakże pracownicy mają możliwość wykonywania pracy zdalnej w takich trzech różnych trybach. Po pierwsze, to może być praca wykonywana nawet całkowicie zdalnie lub częściowo zdalnie, powiedzmy w określonych dni tygodnia. Przy czym udzielenie takiej pracy zawsze poprzedzone jest szczegółową analizą, rozmową z przełożonym. Analizujemy, czy obowiązki danego pracownika mogą być w sposób efektywny wykonywane zdalnie. Drugim trybem jest udzielanie tzw. okazjonalnej pracy zdalnej. Każdy pracownik do 24 dni w roku ma prawo zawnioskować o pracę zdalną. Zasadniczo takiej zgody udzielamy, w szczególności biorąc pod uwagę, że charakter pracy naszego wydziału pozwala na pewno taką przynajmniej okazjonalną pracę zdalną. I takim ostatnim trybem jest praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy w przypadku na przykład stanu epidemii. Myślę, że znakomita większość pracowników wolałaby, gdyby nasza praca była zorganizowana całkowicie zdalnie. I to nawet potwierdzają badania, które Wydział Strategii i Przedsiębiorczości wykonał w 2022 roku wspólnie z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wtedy przeprowadziliśmy takie kompleksowe badania pracowników, w tym techniką NIRS, czyli taką techniką, która między innymi obejmuje badania aktywności mózgu za pomocą fal laserowych. I te badania przyniosły nam wiele ciekawych wniosków. Dotyczyły między innymi predyspozycji poszczególnych osób do pracy zdalnej, podatności na stres, krytykę. I w tych badaniach wyszło nam między innymi, że w szczególności pracownicy tacy niekierowniczy zdecydowanie preferują pracę zdalną, między innymi dlatego, że jest to dla nich wygodniejsze, ale też dlatego, że na przykład w domu stresują się mniej niż w biurze. Natomiast menadżerowie zdecydowanie opowiadali się za pracą stacjonarną, bo między innymi ona umożliwia łatwiejszy przepływ informacji, jednakże obie grupy były dość otwarte na każdy rodzaj pracy. Myślę, że obecnie dobrze oceniane jest to, że mamy klarowne wytyczne w zakresie pracy zdalnej. Został wprowadzony regulamin zarządzeniem prezydenta miasta Lublin. Też została powszechnie rozpowszechniona informacja, jakie są tryby pracy zdalnej i kiedy można o nie wnioskować. Umiejętność zachowania równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym to jest bardzo duża umiejętność zarządzania sobą w samym czasie, wyznaczania swoich priorytetów. Niektórzy pracownicy realizowali część swoich zadań po pracy, jednocześnie w czasie pracy załatwiając jakieś sprawy osobiste i w rezultacie ta praca rozciągała mi się na całą dobę, co było dość problematyczne, zarówno dla nas, jak i dla nich. Ponadto ta umiejętność unikania, na ile to jest możliwe w pracy zdalnej, dystraktorów i oddzielenia się od życia osobistego i spraw rodzinnych w czasie pracy biurowej.
Staramy się wdrażać pewne działania, które mają mobilizować pracowników do tego, żeby może nie nadużywali tej elastyczności wynikającej z pracy zdalnej. Między innymi organizujemy regularne spotkania zespołu, podczas których pracownicy opowiadają o tym, na jakim etapie pracy są. Dodatkowo w pracy zdalnej stosowane jest coś takiego, czego nie robimy przy pracy stacjonarnej, czyli raport z dnia pracy. Na koniec dnia pracownik pisze taki raport, w którym wyszczególnia, jakie zadanie wykonał, i taki raport jest następnie zatwierdzany przez przełożonego. Ponadto nasza kadra kierownicza już od czasu pandemii ma pewne doświadczenia związane z pracą zdalną i możliwymi problemami z nią związanymi, więc stara się uwrażliwiać pracowników na pewne problematyczne kwestie, na przykład podczas codziennych rozmów telefonicznych, które z jednej strony są oczywiście zadaniowe, ale też kadra kierownicza stara się po prostu zainteresować sytuacją pracownika, nawet taką osobistą, żeby te relacje miały taki mimo wszystko charakter bardziej ludzki. I dodatkowo pracownik jest pytany o kwestie, które z naszego doświadczenia są problematyczne w pracy zdalnej i kadra kierownicza stara się pomóc, jeżeli rzeczywiście jakieś problemy dany pracownik napotyka. Tak zwanego work-life balance jest właściwie jednym z głównych problemów, które napotkaliśmy, wdrażając pracę zdalną. Z jednej strony praca zdalna daje taką elastyczność, więc bywali pracownicy, którzy pozwalali sobie, powiedzmy, w godzinach pracy odebrać dziecko z przedszkola, jednocześnie jednak część swoich obowiązków realizowali już po godzinach pracy. Może to być postrzegane jako pozytywne, fajne, daje nam pewną elastyczność. Z drugiej strony ta praca rozciągała im się de facto na całą dobę. Też w przypadku części pracowników, w związku z faktem, że w pracy zdalnej to życie osobiste i zawodowe tak mocno na siebie nachodzi, część osób pracowała z domu de facto dłużej niż robiłaby to w biurze. Dostrzegliśmy również taki problem infrastrukturalny. No nie wszyscy pracownicy mają w domu warunki, żeby móc komfortowo pracować. Nie każdy ma dom, gdzie może się zamknąć i spokojnie wykonywać swoją pracę. W domu często też są na przykład obiecne dzieci i dziecko nie rozumie, że mama w danym momencie jest w pracy, tylko postrzega, że mama jest w domu i może się nim zająć i mu pomóc. Zachęcam menadżerów do tego, żeby rozważyli możliwość wdrożenia pracy zdalnej u siebie w firmach. Taka forma pracy jest preferowana z jednej strony przez pracowników, daje im elastyczność, może podnieść ich poziom satysfakcji z pracy. Z drugiej strony to nie jest tak, że nie jest ona korzystna dla firm. Zauważyliśmy też na przykład, że część pracowników, szczególnie tych towarzyskich, w pracy siłą rzeczy przyciąga inne osoby i poświęca sporo czasu na tak zwane rozmowy towarzyskie. W domu z kolei w związku z brakiem tych dystraktorów ich koncentracja i efektywność jest znacznie większa. To się przekłada też na efektywność firmy. Także zachęcamy, biorąc jednak pod uwagę plusy pracy stacjonarnej, myślę, że warto byłoby rozważyć model pracy hybrydowej.